Halo, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Siemanko. Poopowiadam wam dzisiaj troszkę o tym, jakie emocje towarzyszyły mi podczas koncertu hip-hopowego, na który się ostatnio udałem. I porównam też troszkę dla was, jakbym zareagował na przykład rok temu, gdy byłem jeszcze pogrążony w używkach, gdy miałem zadżumioną głowę, w porównaniu do tego, jak reaguję teraz, gdy moja głowa jest czysta od wszelkich używek i czuję się nad wyraz dobrze, tak? Czuję się świetnie mentalnie, czuję się oczyszczony, czuję, że mam więcej witalności, więcej energii do życia i tak dalej, więc trochę wam poopowiadam. Mam zamiar zostać mistrzem emocji, mistrzem obserwacji siebie, emotional mastery i tak dalej. Chcę wiedzieć dokładnie wszystko, co się we mnie dzieje, chcę to analizować, chcę móc od razu reagować, jeżeli nie odpowiada mi dany stan, dana emocja. Chcę potrafić sobie to przetrawić w żołądku, że tak powiem, bo wiecie, czasami jest tak, że naprawdę jakaś sytuacja, jakaś myśl potrafi nas zalać. Chyba nawet jest to fachowe określenie. Walka, ucieczka i uległość to są reakcje na stres, które są reakcjami aktywnymi. Ucieczką może być nie dosłowna ucieczka, tylko po prostu, zaczniesz sobie grać, zaczniesz oglądać jakiś serial, tak? Więc to są też takie formy ucieczkowe. I uległość też, tak? Uległość, czyli wiecie, ktoś nam czyni coś, co nie jest dla nas dobre, ale my w takiej sytuacji stresowej nie podejmujemy się walki, nie podejmujemy się ucieczki, tylko jesteśmy ulegli, tak? I to są tak zwane aktywne reakcje na stres. I są jeszcze pasywne reakcje na stres. I na przykład to może być zamrożenie lub to może być zasłabnięcie, nie? Na przykład w świecie zwierząt jest tak, że powiedzmy jakaś tam antylopa, dopadł ją tygrys i wiecie, wie, że nie ucieknie, wie, że nie ma szans walczyć, no to ona się po prostu kładzie i udaje martwą, nie? I to jest tak zwane zamrożenie. Możecie sobie wpisać, myślę, że znajdziecie mnóstwo takich materiałów, nie? Nie jest taki jeden słynny filmik, że udaje martwą, tygrys gdzieś tam odchodzi, zostaje odciągnięty i ona nagle wstaje. Ma drżenia neurogenne, możecie sobie wpisać, wspomniałem o tym w moim ostatnim filmie, bardzo ciekawy wątek. I wtedy ta antylopa sobie ucieka, nie? Ale dobra, do sedna, słuchajcie. I wiecie, i ja planuję moje emocje opanować do perfekcji. Idzie mi naprawdę dobrze. I teraz tak, co spotkało mnie na koncercie? No wiecie, koncert, ogólnie jakieś takie, wiecie, zbliżanie się do jakiegoś takiego miejsca, w którym powiedzmy jest hałas, są ludzie, którzy są pijani, którzy są głośni, zachowują się w sposób taki bardziej zwierzęcy, bo wiadomo, że jednak po alkoholu stajesz się bardziej zwierzęciem niż człowiekiem. I wiecie, może to wynika z jakichś moich traum związanych z takimi imprezami masowymi, w których był alkohol i tak dalej, nie wiem, ale ogólnie jeżeli właśnie mam gdzieś się zbliżyć do takiego przedsięwzięcia, które jest okraszone głośną muzyką, alkoholem, zabawą i pijanymi ludźmi, to pierwsze, co mi się pojawia, to taki mechanizm stop, nie? Że nie chcę tam iść. Tak mi się uruchamia coś takiego. Jakiś taki mini stresik, powiedzmy. No jak byłem właśnie młodszy, tam nie wiem, z 10 lat temu, 15, jak się wchodziło na jakieś balety, to zawsze czułem taki dziwny stresik, nie? Do końca jeszcze nie rozwikłałem, czym to jest podyktowane, ale wiecie, najważniejsze, żeby po prostu to zauważyć, nie? Zauważyć i potrafić to nazwać przede wszystkim, tak? Ja wiem, więc wiecie, to nie jest tak, że ja nagle zbliżając się do jakiejś sali koncertowej, gdzie jest głośno, że ja nagle jestem, wiecie, jakiś przygaszony, zamrożony, czy chcę uciekać, czy walczyć. To jest jakiś stary mechanizm mojej podświadomości, który po prostu się uruchamia i ja widzę to, tak? Widzę to i sobie mówię spoko, nie? Jest okej, wiem co to jest, wiem czym jesteś, emocjo, tak? I wiecie, no hard feelings tak naprawdę, nic się złego nie dzieje. Ja zawsze powtarzam, że wiecie, jeżeli całe życie coś robiliście, to zawsze pierwsze mechanizmy będą się wam mocno uruchamiały, nie? Kwestia jest tego, że po prostu szybciej się z nich budzisz, szybciej wstajesz z takich mechanizmów starych i jesteś w stanie obrać nową drogę, nie? Tą mniej wydeptaną ścieżkę w swoim mózgu.
No, więc lekki stresik zbliżając się do sali koncertowej, ale jak weszliśmy, oczywiście jak zawsze, naprawdę, jeżeli zmagasz się z jakimiś lękami i masz tak czasami, że siedzisz w domu i przejmujesz się tym, że jutro masz egzamin, albo że masz w pracy spotkanie jakieś takie trudne, może nie wiem, w innym języku, w którym nie władasz za dobrze, albo na drugi dzień masz, nie wiem, jakąś randkę z Tindera i się stresujesz, albo masz, słuchaj, coś do załatwienia, coś ważnego dla ciebie, a może masz wyniki do odebrania z egzaminu, czy jakieś zdrowotne, nie? I wiecie, często jest tak, że lękamy się trochę tego dnia, wyobrażamy sobie, co może się stać nie tak. Jest coś takiego też w psychologii jak katastrofizacja, czyli to jest taki, wiecie, potok myślowy, w którym ty sobie katastrofizujesz w głowie. Nie, no jutro przecież ja tam nie pójdę na tą domówkę, bo tam będzie ten typ, on mnie nie lubi, on pewnie będzie miał do mnie problem, tak, albo coś, wiecie. To jest częsty taki mechanizm. Ludzie sobie katastrofizują na podstawie lęku sytuacje, które w 99% nigdy się nie zdarzają i zawsze wyglądają inaczej. To, co mamy w głowie, zawsze jest przerażające, a później jak już tam jesteśmy na miejscu, to wszystko jest okej. I wiecie, z tym koncertem było podobnie. Wiecie, lekki stresik, o Jezu, idę głośna sala, już słychać jakieś tam dźwięki ludzi, a w środku oczywiście ludzik, czyli jak zawsze ten umysł płata figle, nie? No i w środku oczywiście ludzik, słuchajcie, byliśmy jednymi z pierwszych, byliśmy na samym przedzie tego koncertu, na frontowych barierkach i no i jakie emocje tego wieczora towarzyszyły mi. Na pewno była jedną z takich emocji mocniejszych, która mi tam towarzyszyła, chyba najmocniejszych, to było takie spektrum złości. I wiecie, najpierw to było niezadowolenie, przerodziło się w irytację, przerodziło się we frustrację i przerodziło się we wrogość we mnie, nie? Takimi kroczkami powoli. I to było bardzo ciekawe, już wam mówię o co chodzi. No wiecie, staliśmy przy tych przednich barierkach sobie i no i nie było dużo ludzi. Miałem miejsce, powiedzmy, taka personalna przestrzeń moja była akurat. Nie to, że miałem obok siebie luz, ale nie byłem też ściśnięty. Po prostu trzymałem się za barierki, tak? Szerokość barków maksymalnie, miałem miejsce dosyć swobodnie, można powiedzieć, nie? No i jakiś typ złapał za barierkę jedną ręką, nie? Koło mnie. Powiedzmy, tu miałem dłoń na tej barierce prawą, to on tutaj złapał za jedną, mimo że nie było miejsca, bo tam już stał drugi człowiek, a on tak powiedzmy w tę minimalną przestrzeń między moją ręką a drugiego człowieka tu włożył łapę, nie? No i było ogólnie nawalony był, nie? No i mi się to nie spodobało, nie? Poczułem takie lekkie niezadowolenie, ale jeszcze nie narastało to, bo dopiero po chwili włożył drugą rękę, tak jakby chciał się rozepchać, tak? Chciał się rozepchać i chciał po prostu wejść między mnie a tego gościa obok, gdzie tak naprawdę no tego miejsca no nie było za dużo, nie? Musielibyśmy się ścisnąć jak sardynki, ale dobra, po kolei. Włożył tę drugą rękę, no i moje niezadowolenie narastało, nie? I w końcu się tak oparł, nie? Tak jakby na łokciach, nie wiem jak to pokazać. No i zaczął na mnie napierać, nie? Zaczął na mnie napierać i wtedy we mnie narastała już frustracja. Irytacja, frustracja, nie? I teraz jak wyglądały moje myśli? No jakiś typ po prostu chce tutaj być, nie wiem, chce być większym mężczyzną ode mnie, bo jest większym samcem alfa i na przykład nie boi się mnie i się po prostu mi wpycha, tak? A jak na przykład bym miał, powiedzmy, nie wiem, byłbym wielkim gościem, tak? Szerokim, wielkim, łysym gościem, takim stereotypowym, jeżeli bym był, tak? No to nie wiem, nie wydaje mi się, żeby tak robił, nie? Oczywiście nie wiem, to są moje przypuszczenia. Opowiadam wam tylko to, co miałem w głowie, jakie emocje, jakie myśli, nie? Wiecie, ten gadzi móżdżek taki mi się uruchomił wraz z tą narastającą irytacją, ten gadzi móżdżek mi działał, powiedział, aha, okej, pewnie nie jestem jakiś za duży, nie jestem wielkim chłopem, więc pewnie się mnie nie boi, więc pewnie mam je w dupie i zaczyna na mnie napierać i próbuje tutaj zgrywać jakiegoś kozaka i wiecie, mężczyźni są też bardzo terytorialni, my jesteśmy z natury takiej biologicznej, ewolucyjnej terytorialni, tak? Lubimy swoje terytorium, nie lubimy jak nam ktoś na nie wchodzi, bronimy go, pilnujemy go i tak dalej. No i on to moje terytorium po prostu zakłócał, tak?
No i po chwili już oparł się normalnie 2 łokciami i zaczął normalnie na mnie napierać i jeszcze się patrzył na mnie tak dziwnie spod byka i był pijany, nie? No i po dłuższej chwili już maksymalne stadium tej złości mi się urodziło, bo to była wrogość już wtedy, nie? Urodziła się we mnie wrogość i byłem gotowy, żeby powziąć działania, te najbardziej trywialne działania, nie? Czyli te, które się, na przykład, nie wiem, im bardziej człowiek jest pijany, tym bardziej te trywialne na przykład działania w nim są na wierzchu, na froncie i kierują nim, tak? Człowiek jest taki zezwierzęcony. I no tak, ja już miałem w głowie takie scenariusze. No, może zaraz mu po prostu zwrócę uwagę. Będę musiał pokazać, że jestem groźny, mimo że na przykład nie uważa mnie za groźnego, wiecie. To jest potok tylko myśli, nie? Nie bierzcie tego na razie tak, że ja tak myślę, bo jeszcze rok temu pewnie bym tak zrobił, jak mówię, nie? To jest ten stary schemat, który się po prostu rodzi, taki lękowy, pasywno-agresywny, sfrustrowany, wiecie, bo się nie realizowałem się życiowo, ćpałem i tak dalej, piłem, bodźcowałem się grami, pornolami, wiecie, i mój mózg był taki, no nie był na wysokiej wibracji po prostu, nie? I wiecie, i te schematy, myślę, że one się będą pojawiać zawsze jako na froncie, nie? Ale tak naprawdę coraz szybciej można je przeczekać, zaobserwować, a myślę, że za jakiś czas to będę mógł to zdmuchnąć po prostu jak trochę kurzu z blatu, nie? Ale dobra. No i wrogość się urodziła. Mówię, nie no, zaraz po prostu gościa, no zmierzę go, powiem mu coś, odepchnę go. No w ryj to mu nie dam, bo by mnie wywalili z tego koncertu, ale no podniosło mi się ciśnienie i byłem gotowy, nie? Byłem gotowy do powzięcia działań zwierzęcych w jego kierunku. Ogólnie cała ta sytuacja właśnie z tą moją wrogością narastającą trwała może 5-10 minut. 5-10 minut, nie? I rok temu pewnie zachowałbym się w taki sposób, który opisałem, nie? I teraz szybka wrzutka, zobaczcie, jeżeli ja bym to zrobił, sprółbym się do niego, to utrwaliłbym w moim mózgu ten odruch. I w następnej takiej sytuacji z większym prawdopodobieństwem powtórzyłbym ten odruch, który po pierwsze jest niesłużący, ma mnóstwo niekorzyści, że tak powiem, mogliby mnie wywalić z koncertu, mógł być silniejszy ode mnie, mógł mieć kolegów, mógł mieć nóż, mogło się stać wszystko, nie? I wiecie, potocznie mówiąc, utrwaliłbym sobie to w mózgu, ale technicznie mówiąc i naukowo, po prostu zasiliłbym ścieżkę neuronową w mózgu, która już była zasilona na przestrzeni ostatnich lat. I coraz trudniej byłoby mi myśleć inaczej. Mój mózg by mi podpowiadał przy następnej takiej sytuacji: słuchaj, zajeb mu, nie? On próbuje cię tutaj zdyskredytować, on próbuje na tobie robić samca alfa, nie? Daj mu w mordę. Pokaż mu, że tak nie jest. Więc wiecie, po trzecie, dolałbym tylko oliwy do ognia i dałbym energię tej sytuacji, która później urosłaby w mojej głowie. Wiecie, finalnie obszedłem się z tym w te 5 minut i świetnie się bawiłem, ale wiecie, gdybym jednak poszedł w tym kierunku, w takim jakim może bym poszedł rok temu, to później przez parę dobrych dni, pomijam to, że miałbym może śliwę, może złamaną rękę, tą sytuację pamiętałbym pewnie do końca życia już. Urosłaby w mojej głowie, tak? Urosłaby. A w ten sposób ja o tym zapomnę, już o tym zapomniałem, ale stwierdziłem, że nagram dla was, tak? I ona nie ma znaczenia, ta sytuacja. Bo jeżeli dodajesz gdzieś energię, swoją uwagę, swoją fizyczność, swój mental, wkładasz tam czas, inwestujesz, to rośnie. Spójrzcie. Nie wiem, czy oglądaliście rozdanie Oscarów rok temu czy 2, jak Will Smith dał z liścia Chrisowi Rockowi, bo ten zażartował z jego żony na gali rozdania Oscarów. Świetny komentarz tam widziałem, że Will Smith tym czynem uwiecznił, unieśmiertelnił żart Chrisa Rocka na zawsze. Gdyby nie zareagował, to wszyscy na tej sali, nie wiem ile tam było osób, 500, nie wiem, 1200, zapomnieliby o tym żarcie za 5 sekund,
bo Chris Rock rzuca żartami jak z rękawa. Po 5 sekundach nikt by nie wiedział. Ale że Will Smith dał tam energię, dał tam wszystko, co miał, bo i krzyczał, i podszedł, uderzył go, emocje sięgały wszelkich zenitów. Unieśmiertelnił to na zawsze. I tak to działa. Wiecie, jeżeli dałbym w mordę, to tylko urosłoby to we mnie na całe życie, na tydzień, siniaki, może coś tam, wywaliliby mnie z koncertu i byłbym na siebie zły i tak dalej, nie? Jak to rozwiązałem? Kochani, słuchajcie, bo ja się rozgadywać lubię. Jak to rozwiązałem? Posunąłem się. Zaakceptowałem to, że będę miał mniej miejsca. Zaakceptowałem to, że to jest człowiek, tak samo jak ja. Ma swoją drogę, swoje życie, ale wiele nas łączy. Jesteśmy na koncercie Kaliber 44. Obaj mamy podobny gust muzyczny. Obaj chcemy być w pierwszym rzędzie. Obaj kochamy muzykę. Obaj jesteśmy obywatelami planety. Jesteśmy tego samego gatunku. Jesteśmy obydwaj ludźmi. Posługujemy się zmysłem słuchu, aby czerpać radość z naszej egzystencji na tym świecie. Żyjemy pod tym samym księżycem. W tej samej świadomości. Jak on, tak i ja. On jest mną, ja jestem nim. Jesteśmy jednością. I czy ja naprawdę o tak małostkową rzecz będę się teraz denerwował? Tak sobie pomyślałem, gdy zaobserwowałem już tą całą wrogość we mnie, nie? Czy ja będę się denerwował czymś takim, nie? Po co? Ja wolę kochać drugiego człowieka, niż go nienawidzić i robić jakąś krzywdę, czy podnosić głos. Tak jakbym to robił jeszcze 10 lat temu, 5 i 2 lata temu. Gdy byłem przećpany, nie? I uświadomiłem sobie po prostu świadomość, przeniknęła we mnie świadomość ziemska, świadomość rzeczywistości, świadomość tego, że jesteśmy wszyscy ludźmi. I tak naprawdę to wszyscy próbujemy jak najlepiej czerpać z naszego czasu na ziemi. Tego, jak go spędzamy, nie? Wydaje mi się, że każdy jednak robi to, co myśli, że jest najlepsze do zrobienia w danej sytuacji. Że nie ma innego wyjścia, że to jest najlepsze, co mogę teraz zrobić, tak? I to jest każda skala, od morderców, gwałcicieli do jakichś tam papieży, nie wiem, czy tam do Buddy, kogo tam uważasz. Każdy działa tak, jak najlepiej potrafi, nie? A to, że ktoś jest dysfunkcyjny, chory psychicznie, pochodzi z dysfunkcyjnej rodziny, może był molestowany za dziecka i nie zna innych metod niż na przykład bicie kobiet w twarz, tak? Niż okradanie staruszek. On nie zna innych rzeczy i on funkcjonuje najlepiej jak potrafi, nie? Więc tak ogólnie jest na świecie. No. I taka realizacja mnie naszła po tych 5 minutach, tam może 10, nie? I świetnie się bawiłem. I świetnie, razem z nim skakałem, słuchajcie, do tych piosenek i było fajnie. Jakie jeszcze emocje na tym koncercie mi towarzyszyły? Na pewno było to pożądanie, no bo jednak, wiecie, jestem samcem i jak widzę samicę, no to wiadomo, że uruchamia się ten biologiczny, podstawowy, fundamentalny, zwierzęcy, gadzi instynkt, tak? Natalia, jak to oglądasz, to oczywiście się nie przejmuj, bo wiesz, mam to wszystko pod kontrolą i świetnie sobie radzę. Nie dolewam już oliwy do ognia, tak jak kiedyś, może tak jak rok temu, może tak jak 10 lat temu. Podążałbym za tymi myślami, nie? Widząc atrakcyjną samicę, kobietę, żeby tak już nie uzwierzęcać nas ludzi. Wiecie, no, mężczyzna widzi atrakcyjną kobietę, to nieważne, czy on ma żonę, czy on ma 20 lat, czy on ma 60 lat, naprawdę, czy ma 80. No, wiecie, jego stan cywilny nie ma znaczenia, wiek nie ma znaczenia. Zawsze pierwsze, co się uruchomi, to bodziec wzrokowy, jakaś może myśl, nie? Tylko nie zinterpretujcie mnie tak, że każdy facet chce zdradzać i zdradza, tylko to, że to jest pierwsze, co w nas działa, tak? To jest taki ruch. Tym bardziej, że żyjemy w tej erze pornoli, gdzie pornole może sobie 5-latek oglądać już, nie? Ja oglądałem, jak miałem 7 lat czy 8, tak? A to było w 1997.
No nie, dobra, może wtedy jeszcze nie. 98, 9 jakoś tam chyba już zaczynałem, no. To już wtedy, zobaczcie, ledwo były komputery, ledwo był internet. Ktoś miał stałe łącze, to... Jak to ma stałe łącze? Jacyś bogacze chyba, wiecie. A teraz? Teraz? Byle dziecko, które potrafi wpisać adres w formularz strony. Może wejść na najbardziej ostre porno, jakie sobie możecie wymyśleć tylko, nie? Także wiecie, może też trochę to warunkuje, że my faceci łatwo, wiecie, zależy, wiecie, mam wielu kolegów, ja też widzę po sobie, ja też byłem naprawdę takim, no, psem, nie? Na baby, tym takim w cudzysłowie psem na baby. Wiecie, ale teraz jak jestem oczyszczony w głowie, to po prostu śmiesznie mi się na to patrzy, bo ja wiem, że to jest, słuchajcie, no, stoję na koncercie, widzę jakąś atrakcyjną kobietę i wiecie, jeszcze rok temu patrzyłbym się kątem oka cały czas, wracałbym oczami do niej, myślałbym sobie, wyobrażałbym sobie, nakręcałbym się sam, frustrowałbym się, że na przykład nie mogę podejść, bo nie wiem, bo stoi z chłopakiem, albo nie jestem pewny siebie i takiej nie wyrwę, źle wyglądam, byłem trochę grubszy, miałem większy brzuch, to nie byłem pewny siebie, więc i frustracja do tego dochodziła, i irytacja, którą wylewałem gdzie indziej, uciekałem od niej znowu w używki, albo w granie, albo w pornole dalej i wiecie, taka napędzająca się machina tragedii, machina dramatyczna po prostu. A teraz mnie to bawi, bo wiecie, widzę, czuję, co moje ciało robi, jak ono odpowiada na ten bodziec wzrokowy i ja już po prostu wiem, ja to znam, tak samo jak znam sąsiada z dołu, tak? Daję mu grabę. Tak samo daję grabę temu, co się po prostu we mnie pojawia, nie? Raz szybciej ogarnę się z tym, co się pojawia, a raz później, nie? Tak jak z tym gniewem, zajęło mi z 5 minut, powiedzmy, tak? Tak z takim pożądaniem 5 sekund, nie? Zależy, jaki to jest stopień, jaka sytuacja, jak to wygląda, jak jesteś rozwinięty duchowo, nie? I samoświadomościowo, wiecie. No i widzę, pożądanie się uruchomiło. No mówię, no cześć emocjo, cześć uczuciu. I odwracam wzrok. Nie dolewam tej oliwy do ognia, którą jeszcze bym dolewał ten rok temu. Nie patrzę tam. Po co? Po co mam podlewać tą roślinę jakąś mieszanką ze sterydami? Po co? Bo tak to działa. Sam się nakręcasz, sam tworzysz swoją rzeczywistość. Sam tworzysz naprawdę wszystkie swoje mechanizmy, frustracje i tak dalej. Wróćcie do mojego odcinka o podświadomości. Tam naprawdę świetnie to tłumaczę, jak to wygląda. Więc no, pożądanie, tak? Ale to był akurat totalny prysz. Co jeszcze się pojawiało? Na pewno pojawiła się ogromna miłość. Przeplatana przez jedność, przeplatana przez świadomość, przeplatana przez uniesienie, radość, szczęście. To się we mnie pojawiło. Byłem zachwycony, wiecie, tym koncertem, tak świetnie, wiecie, koncert, jakość muzyki, ich performance to jest jedno, byli naprawdę świetni. Ale drugie jest to, że ja cały czas pracuję w sobie nad taką świadomością kosmiczną, taką świadomością egzystencjalną, nie? Czym ja jestem? Ja codziennie myślę, czym ja jestem, czym jest świat? Czemu tak? Czemu nie inaczej? Nie? Cały czas o tym myślę, przynajmniej od 10 lat, może więcej nawet. Może wcześniej, tak jak mówiłem, byłem zamroczony ćpaniem, więc miałem po prostu rozkminki. A teraz jestem w stanie mniej więcej to wyrazić, jestem w stanie nagrywać wam. I przez ten rok moja świadomość po prostu wystrzeliła jak rakieta. I wiecie, koncert, że był świetny, że miałem ich na wyciągnięcie ręki, tych gości, to jest jedno. Ale drugie, po prostu ta świadomość, że mogę być tutaj i teraz, że mogę... Ta muzyka mnie przeszywała po prostu. Czułem synchroniczność, wpiszcie sobie, jak was to interesuje, czym jest synchroniczność, albo jak znacie angielski, to wpiszcie sobie synchronicity w YouTube'a. Jest takie zjawisko, że... nie będę spoilerował. W każdym razie czułem, że energia tych wykonawców przeszywa mnie, ale też wszystkich dookoła mnie. Że byliśmy w takiej jednej energii, której nie widzisz, to nie jest coś, co widzisz. To nie jest to, że my w tym samym czasie stukamy sobie nóżką. Tylko po prostu czujesz, że jesteście wszyscy w jednej wibracji, jesteście w tej samej takiej chmurze energetycznej. Wszyscy jesteście w tej samej bańce w tym momencie, tak? Jeżeli się zmieni piosenka,
Okej, może połowie się ona nie podoba, drugiej się podoba, ale były takie momenty, że wszyscy byli w jednej bańce. Było czuć to po prostu. I wiecie, jak tak o tym myślałem, czułem tych ludzi, czułem ten koncert, ta muzyka, to wszystko i to, że mogę tu być, że w tym czasie, na ziemi, we wszechświecie, akurat w tym dniu, w tym roku, akurat ci artyści, że akurat teraz jesteśmy wszyscy zdrowi i jest mi dane posłuchać, że na przykład ci artyści nie zmarli 5 lat temu lub 10, że mnie stać na bilet i pojechanie do tego miasta, że mam super kumpli, którzy ze mną pojechali, że przeżywamy to razem, że to zostanie ze mną na zawsze to wspomnienie, że doświadczyłem czegoś tak wspaniałego, nie? I te wszystkie myśli razem z tym świetnym jakościowo koncertem przeszywały mnie, ja byłem w uniesieniu, nie? Naprawdę. I nazwę to miłością, to była miłość. To była miłość do życia, miłość do egzystencji, miłość do tych ludzi. No i niesamowite to jest, nie? Naprawdę aż mnie teraz ciarki przechodzą, jak o tym mówię. Powiem wam szczerze całkiem, że będąc właśnie trzeźwym, jakieś 3 tygodnie temu, jak słuchałem sobie na słuchawkach jednego utworu, to no ciarki mnie teraz przechodzą, jak o tym mówię. Ten fotel tak fajnie się potrafi rozłożyć, że praktycznie mogę leżeć, wiecie, odsunąłem się do tyłu, założyłem te słuchawki, podciągnąłem sobie nogi i był tak wspaniały utwór, który tak lubię, a dawno go nie słyszałem. Puściłem sobie go celowo, zamknąłem oczy i czułem się jak po amfetaminie lub po mefedronie. Jeżeli nie wiecie, to jest to stan ogromnego wystrzału dopaminy. Sam oddech jest dla ciebie jak orgazm przez wiele godzin. Oddech, nie? I wiecie, i miałem takie uniesienie na trzeźwo, siedząc w słuchawkach i słuchając świetnej piosenki, którą uwielbiam. Oczywiście to trwało 10 sekund, nie? Ale zobaczcie, na trzeźwo, te stany są do osiągnięcia, naprawdę. No i podobnie się czułem na tym koncercie, nie? Jakie jeszcze emocje czułem na koncercie? Był gniew, była miłość, było pożądanie. Zakłopotanie. Czułem zakłopotanie. W momencie... jeden z artystów, Joka z Kalibra, odpisał mi na komentarz w 2019, w maju. Napisałem coś turbo głupiego na jego profilu, że jak mi odpisze, to będę bardzo szczęśliwy, po prostu, nie? I odpisał, nie? Napisałem, a koleżanka napisała, a jak bardzo będziesz szczęśliwy? Ja napisałem jakąś tam bzdurę, że się zesram namiętowo. I Joka odpisał aktualne, zrobiłem screeny tego 4 lata temu, 4,5. Wydrukowałem to na kartce, wziąłem markera do kieszeni i mówię, pojadę i mu to dam, nie? No i przyszedł moment, w którym oni zawijali się ze sceny, nie? A ja miałem akurat bluzę zdjętą, bo było gorąco i zacząłem sobie racjonalizować, nie? Kolega do mnie mówi, no dawaj tą kartkę, nie? Bo już wychodzą. A ja nie chciałem. Przez krótką chwilę, nie? Czułem się zakłopotany i przestraszyłem się. Byłem zlękniony. Nie wiem czym. Nie wiem czego. Wiecie, mógłbym pomyśleć głębiej czemu. Nie wiem, jakiś taki lęk przed oceną, lęk przed odrzuceniem może, bo to też bardzo mi doskwierało w życiu, bardzo dużo mi doskwierało lęk przed odrzuceniem, nie? Najmniejsze odrzucenie to dla mnie było przytłaczające, nie? Czy to w pracy, czy dziewczyna jakaś, czy cokolwiek, nie? Czy kumpel dobry, wiecie, odrzucił mnie w jakikolwiek sposób, tak? Nie wiem. No, w najdelikatniejszy sposób, jaki sobie wyobrazisz, tak? Nie wiem, nie zaśmiał się z mojego żartu, nie wiem, no cokolwiek, wiecie. Każde odrzucenie mnie dotykało bardzo, nie? No i chyba to był ten mechanizm, teraz tak myślę o tym. I ja zacząłem sobie racjonalizować, już mówiłem o tym nieraz, w moim odcinku o strefie komfortu mówiłem o racjonalizacji, w moim odcinku o moim roku trzeźwości też mówiłem o tej racjonalizacji. I zacząłem sobie racjonalizować i tak półsłówkami mówić trochę do niego, do kolegi, trochę do siebie, że nie, no już nie zdążę, bo wychodzą, ja mam w bluzie tą kartkę, zanim ja to teraz odwinę tą bluzę, tego markera i nie chciałem dać. Zakłopotanie, lęk, stres. Takie uczucia były, ale ogarnąłem się. Wiecie,
No, najlepszy sposób na ogarnięcie tego to po prostu zrobienie tego w strachu, nie? W lęku. To jest bardzo często jedyny sposób na przezwyciężenie różnych lęków, nie? Po prostu musisz to robić, będąc w lęku, nie? Po prostu. Po prostu. Ten mój ostatni odcinek o tym roku trzeźwości, o tym moim roku bez ćpania, to myślicie, że jak ja to nagrywałem w skowronkach? Żebyście wy widzieli, jak ja to zanim ja usiadłem, zanim ja zacząłem mówić, to ja siedziałem 5 minut tak. I tak mówiłem, Jezus, co ja mam powiedzieć, nie? Wiecie. Bo to było dosyć ostre wyznanko, nie? Więc wiecie, robiłem po prostu to no w lęku, w takiej niepewności. No i tutaj było tak samo, zrobiłem to w niepewności, w lęku i ogarnąłem się szybko, nie? I wyjąłem tą kartkę i dałem mu tą kartkę i on mi tę kartkę podpisał, nawet wrzuciłem na Instagrama, na Face'a. Go oznaczyłem, może polajkuję, także zakłopotanie i poradziłem sobie szybko, także widzicie. Poradziłem sobie ze wszystkimi emocjami, ze wszystkimi reakcjami mojego organizmu, które się pojawiały, nie? Tymi sprzyjającymi, tymi mniej sprzyjającymi, tymi biologicznymi najbardziej, tymi gadzimi. Też sobie poradziłem i wiecie. No i tak wygląda moja droga teraz, nie? Tak wygląda moja droga. Patrzę, co się dzieje, obserwuję dookoła, dlaczego, po co, jak, skąd. Skupiam się na rozwiązaniu. No i tyle chyba. Tak wyglądał mój koncert Kalibra. Także dzięki, jeżeli wytrwałeś do końca i no co, pozdrawiam, cześć.